Mikronezja. Państwo składające się z 607 wysp zamieszkałe przez 135 tysięcy osób. Od 1986 roku pozostaje w tzw. wolnym stowarzyszeniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą dolar jest tutaj obowiązującą walutą. Mikronezja to także miejsce jednej z najważniejszych bitew morskich II wojny światowej, a obecnie cel wypraw nurków z całego globu. Mikronezja jest nieprawdopodobnym miejscem, dlatego że tutaj tak naprawdę Amerykanie wzięli odwet, w pewnym sensie wzięli taki psychologiczny odwet za swoją klęskę w Pearl Harbor i zorganizowali operację Hailstone, która zaczęła się dość niewinnie. Dwa samoloty zwiadowcze odkryły w obrębie Mikronezji ogromne zgromadzenie japońskiej floty wojennej. 17-18 lutego 1944. 2 dni, które zdecydowały o amerykańskiej dominacji na Pacyfiku. Operacja Burza Gradowa była śmiertelnym ciosem w samo serce japońskiej marynarki. Setki amerykańskich samolotów zatopiły blisko 60 okrętów i 400 japońskich samolotów. Operacja Hailstorm całkowicie wyeliminowała największą bazę wojskową w regionie. W ostatniej chwili bazę opuściły 2 największe japońskie okręty, legendarny Yamato i superpancernik Musashi. To na które wraki się wybieramy? San Francisco. San Francisco, tak. No ten wrak jest dość głęboko, także będzie wymagał trymiksu, specjalnego nurkowania, specjalnego sprzętu i specjalnych gazów, które ochronią nas przed narkozą azotową, czyli tak zwaną narkozą głębin, gdzie trzeba będzie azot zastąpić helem. Ja myślę, że warto też zanurkować na jednym z największych tutaj okrętów, na Ikikomaru. Co prawda jest to też trudny okręt do penetracji, ponieważ on jest głęboko na 70 metrach, ale to jest okręt, który ma 150 metrów po pokładzie, 10,5 tysiąca ton. Natomiast tragedia tego okrętu polegała na tym, że został trafiony bardzo poważnie w sam środek i złamał się praktycznie na pół. I ten ogromny okręt, wyobraźmy sobie 150 metrów, poszedł w ciągu 1 minuty na dno. Czas poznać największe cmentarzysko Pacyfiku. Laguna Track ma średnicę około 60 km i tworzy ją kilkadziesiąt maleńkich wysepek. Do laguny można wpłynąć tylko przez 4 wąskie przesmyki, co pozwala na stosunkowo łatwe kontrolowanie przepływających statków. Idealne położenie strategiczne sprawiło, że właśnie tutaj została zlokalizowana jedna z największych baz marynarki wojennej na Pacyfiku. Nipomaru, transportowiec o długości 106 metrów i wyporności 3764 ton, służył głównie do przewożenia ciężkiego sprzętu wojskowego, armat, czołgów, samochodów ciężarowych, uznawany za jeden z najbardziej fotogenicznych wraków laguny.
Kolejnym obowiązkowym przystankiem w czasie podwodnego zwiedzania jest Fujikawa. Mierzący 132 metry, okręt o wyporności 6938 ton jest w czołówce najlepszych wraków na świecie. Leży w pozycji bliskiej naturalnej, znajduje się w obrębie głębokości nurkowania sportowego. Co ciekawe, to także jeden z nielicznych wraków mających na pokładzie łazienki w stylu onsen, dokładnie takie jak w typowym japońskim domu. Czas na kolejny wrak. 5831 ton wyporności, 116 metrów długości. Mówią o nim wrak za $1 milion. San Francisco Maru. Leży na głębokości 65 metrów. Na dziobie od razu rzucają się w oczy praktycznie nietknięte czołgi Mitsubishi i stojące obok nich ciężarówki. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Ładownie wypchane są różnego rodzaju amunicją, od pocisków artyleryjskich począwszy, na minach głębinowych skończywszy, a na deser mamy wraki kompletnych samolotów, kolejne czołgi, ciężarówki, a nawet buldożery. To jeden z najciekawszych wraków leżących w obrębie laguny. Eksplorując lagunę Trak trzeba koniecznie odwiedzić Aiko Maru, leżący na głębokości 70 metrów. Żeby uwierzyć, co przytrafiło się temu pasażerskiemu frachtowcowi o wyporności 10 000 ton, trzeba go po prostu zobaczyć. To wręcz niewiarygodne, że pojedynczy atak z powietrza mógł zniszczyć tak wielką część statku. Wygląda to tak, jakby ktoś przeciął go nożem w połowie i zabrał cały dziób. Pomimo że Japończycy wydobyli większość załogi wiele lat temu, dziś wciąż można natknąć się na ludzkie szczątki.
Większość transportowców do dnia dzisiejszego jest wypełniona niebezpiecznym ładunkiem, który jednak mogą zobaczyć tylko bardzo doświadczeni nurkowie. Znajduje się on na głębokości większej niż 50 metrów, co w dużej mierze ogranicza dozwolony czas przebywania na wraku. Mało kto wpływa do środka okrętu, stanowiącego jeden z najbardziej niebezpiecznych wraków laguny. Wraki laguny Trak to magnes przyciągający najlepszych nurków z całego świata. Nie bez przyczyny laguna jest uznawana za najlepsze na świecie miejsce do nurkowania wrakowego. Z pewnością każdy, kto choć raz odwiedzi Mikronezję, będzie chciał tu jak najszybciej wrócić. Nieprawdopodobna ilość amunicji na to. Jezus Maria, ile od pocisków karabinowych po armaty, po moździerze, ale tam jest no nieprawdopodobny skład amunicji. No więc przypłynęliśmy na lunch. A lunchu nie ma, bieda. Cały nasz lunch. Bitty bitty bop.